Cześć, z tej strony Radek Orszewski z podcastu Kanban przy kawie. Dziś w ramach wizualizacji bieżącego odcinka Jira Flow Companion, a więc bezpłatne narzędzie, które pozwala wyciągnąć metryki przepływu z Jiry, zarówno cloudowej, jak i tej instalowanej na lokalnym serwerze. Przede wszystkim jak to zainstalować. Tutaj widzicie już ten dodatek zainstalowany, ale zwróćcie uwagę, że nie jest to dodatek do Jiry jako takiej, a dodatek do przeglądarki Google Chrome. A więc po instalacji tego dodatku, tego rozszerzenia, na naszej tablicy kanbanowej pojawia się dodatkowy przycisk Analyze Flow, który no właśnie robi całą tą magię. Naciśnijmy i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jira Flow Companion wita nas domyślnie widokiem zakumulowanego diagramu przepływu, a więc Cumulative Flow Diagram. Taka ciekawostka, tutaj możemy ustawić sobie datę, od której będziemy sobie te dane chcieli wyświetlić. Automatycznie jest to początek projektu. Tutaj mam dla Was takie dane, które nie są oczywiście może idealnym projektem, ale pozwolą nam zobaczyć to w akcji. Projekt utworzony w sierpniu tego roku. Możemy oczywiście sobie to przesunąć i zobaczyć, że na przykład w październiku nic się w tym projekcie nie działo, ponieważ nie ma żadnych zmian. Widzimy jakąś zmianę w ostatnich dniach. Naturalnie jak na takim wykresie być powinno, widzimy dystrybucję zadań w różnych statusach. Tutaj mamy bardzo rozbudowany workflow. Wróćmy może do całości, a więc do takiego automatycznego widoku od początku sierpnia. Tutaj możemy również oczywiście zawęzić ten okres, a więc powiedzieć, chcielibyśmy zobaczyć ostatnie 6 tygodni, czy cały kwartał, czy może właśnie ten okres, kiedy mamy tutaj rzeczywiście jakąś aktywność widoczną. Możemy zmienić ten widok na taki widok streamowy, a więc strumieni pracy, które są widoczne względem siebie, ale nie w taki sposób tradycyjny, albo expanded, a więc taki, kiedy wypełniamy tutaj całą, można powiedzieć, wysokość określoną tymi paskami, a więc to będzie taki, można powiedzieć, bardziej proporcje pomiędzy sobą niż tylko i wyłącznie wysokość tych faz. Co jest ciekawe, to jest taki dodatek Done Start from Zero, a więc ustalamy, że dla danego okresu, na przykład kwartału, albo może całość to jest chyba dobry przypadek, widzimy, że status done właściwie zaczyna się od zera, co oznacza, że znikają te zadania, które były dane wcześniej. To może być bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy mamy bardzo, bardzo dużo już zadań zrobionych. No, może zróbmy sobie taki przykład. Tutaj cofnijmy się do na przykład września. Cofnijmy się do września tego roku. Tak jak zobaczymy, tutaj ten status done jest całkiem duży. Natomiast kiedy klikniemy Start from Zero, to ten status done znika, przez co tak na dobrą sprawę mamy dosyć ciekawą sytuację. Tutaj mamy też ciekawą sytuację ubytku ticketów, które zostały usunięte z systemu. To od razu będzie nam pokazywało pewne niestabilności. Widzimy, że pierwsze tickety done pojawiają się dopiero gdzieś tutaj w grudniu. To może nie jest najlepsza wizualizacja, bo tak jak mówię, te dane tutaj są dosyć szczątkowe, natomiast jest to bardzo ciekawe. Przy projektach długo istniejących mamy często problemy polegające na tym, że ta warstwa dane zajmuje nam po prostu bardzo, bardzo dużo tego obrazu. Co dalej? Flow, a więc coś, na czym jesteśmy w stanie zobaczyć throughput, czy też delivery rate, a więc tempo dostarczania. Tutaj taka może niedogodność, ale warto na to zwrócić uwagę. Automatycznie on nam pokaże poprzedni rok kalendarzowy, a więc być może będziemy musieli się cofnąć na przykład do okresu od powiedzmy, załóżmy, że gdzieś tutaj sobie zobaczmy. Ok, tutaj się niewiele działo od października w tym projekcie, ale pewnie od początku sierpnia już więcej. Jesteśmy w stanie sobie wybrać długość iteracji, co tutaj właściwie oznacza precyzję tego throughputu, ile dostarczamy zadań na przykład dziennie, albo ile dostarczamy w przedziałach dwutygodniowych. Możemy wybrać, co ciekawe, statusy, pomiędzy którymi my rozpoznajemy to dostarczanie, a więc na przykład wybierzemy sobie statusy next, wyłączymy sobie takie statusy, można powiedzieć, upstreamowe
Możemy tutaj też zwiększyć lub zmniejszyć ilość średnich, która jest brana, to do tej skumulowanej wartości. No i teraz pewnie nas by interesowało, co wyszło w sierpniu. Widzimy, że wyszło 7 ticketów, ale nie widzimy jakich. No i tutaj bardzo ciekawa sprawa, włączamy sobie Show List of Issues i tutaj widzimy, że ten throughput w postaci 7 ticketów jest tutaj wylistowany. Mamy dokładnie te tickety, które w tym okresie zostały zrealizowane. To automatycznie nam otworzy sam ticket w Jirze. I co jest jeszcze ciekawe, gdybyśmy chcieli spojrzeć na całą listę, to klikając w Issues bardzo sprytnie otworzy nam to widok filtra w Jirze, który będzie zawierał dokładnie te tickety, które się w tym czasookresie zawierają. A więc możemy sobie popatrzeć po prostu na to, jakie tickety zostały w tym czasie zrealizowane. Wracamy do widoku głównego. Co jeszcze? To oczywiście filtrowanie. Ponieważ jest to dodatek, można powiedzieć, do tablicy, to jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć te filtry, które są używane na tablicy. Wracamy do tablicy. Widzimy, że tutaj w Quick Filtrach są takie 4 Quick Filtry. Tutaj również one będą widoczne i możemy sobie powiedzieć, chcielibyśmy zobaczyć throughput składający się tylko i wyłącznie z historyjek, a więc na przykład nie interesują nas taski, czy nie interesują nas epiki, a jeśli historyjki są tym czymś, co rozpoznajemy jako jednostki wartości klienta, to tutaj, tak jak widzicie, te wykresy zostały przeskalowane, odpowiednio przefiltrowane, pokazując, ile tego jest. To tyle w części pierwszej, a więc Cumulative Flow Diagram oraz diagram przepływu pokazujący to, ile jesteśmy w stanie, czy ile dostarczyliśmy historycznie w naszym systemie.